Powstanie nowe przedszkole i żłobek w Szydłowie oraz drogi w Kotuniu i Pokrzywnicy. Na pewno jest to jedna z radośniejszych informacji całej tej kadencji, jaką uzyskaliśmy, bo wiemy, jak dużo innych emocji towarzyszyło związanych z rozbudową tego przedszkola w przeszłości, także teraz przystępujemy do tego zadania. W ramach dofinansowania infrastruktury edukacyjnej otrzymamy kwotę 9 300 000 złotych. Całość zadania pochłonie 11 milionów złotych. Szanowni Państwo, Polski Ład to wielka szansa dla samorządów. Właśnie samorządy, gminy i powiaty w całej Polsce wskazywały te inwestycje, które są najbardziej potrzebne, jednocześnie trudno je zrealizować ze środków własnych. Bardzo się cieszę, że gmina Szydłowo będzie mogła zrealizować oczekiwaną od wielu lat inwestycję, czyli rozbudowę tego budynku, przy którym jesteśmy. Dofinansowanie otrzyma także drugi wniosek gminy Szydłowo, czyli budowa dróg w Pokrzywnicy i w Kotuniu. To jest ważna inwestycja dla mieszkańców tamtych sołectw, ale myślę, że także dla wszystkich mieszkańców tej części powiatu pilskiego, bo wiele osób tamtędy jeździ. No na pewno te dwie drogi również są takimi inwestycjami, o których mówi się od wielu lat, czyli zarówno w Kotuniu, jak i w Pokrzywnicy mieszkańcy oczekują, w Pokrzywnicy od 50 lat, w Kotuniu od 20 lat właśnie na te drogi, także dwa wielkie wnioski, dwa potężne wnioski, które wpisują się w naszą strategię rozwoju i na pewno uszczęśliwią naszych mieszkańców. Pokrzywnica od czasu wojny doczeka się wreszcie nowych dróg. To dzięki zaradności pana wójta Tobiasza Wiesiołka i przychylności posła ziemi pilskiej Marcina Porzucka. 21 i 22 września w szkołach w Starej Łubiance i Szydłowie odbył się Festiwal Nauki. Od ubiegłego roku realizujemy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie, zarówno i w Starej Łubiance projekt Kompetencje na start. Te wszystkie przedsięwzięcia odbywają się w 8 izbach lekcyjnych. Są to zajęcia z robotyki, zajęcia naukowe, chemiczne z ciekłym azotem. Także naprawdę troszeczkę się dzieje w naszej szkole. Uczniowie szkoły w Starej Łubiance wzięli udział w ogólnopolskim konkursie pieśni hymnicznych do hymnu. Przygotowując się do konkursu, uczniowie wybrali 3 pieśni: Mazurek Dąbrowskiego, Rotę i Gaude Mater Polonia. Zasadą tego konkursu szkół, podkreślam szkół, nie chórów, jest wykonanie wszystkich zwrotek hymnu oraz 2 wybranych spośród pieśni hymnicznych. I tych pieśni nie należy zapominać, ponieważ społeczeństwo, młode zwłaszcza, będą zapominać, to ta tradycja nie przejdzie dalej i historia może być zapomniana. Wielkie gratulacje za inicjatywę i za pomysł. Jestem dumny z tego, że uczniowie i nauczyciele ze Starej Łubianki podjęli temat zaśpiewania 3 pieśni patriotycznych. Bardzo się cieszę, że kultywujemy nasze narodowe tradycje, nasze narodowe pieśni i wielkie ukłony w waszą stronę za to, co zrobiliście. Trzymamy kciuki, żebyście wygrali ten konkurs, no bo konkurs jest ogólnopolski i jeżeli się uda, no to pójdziemy do następnego etapu. Trzymam kciuki. W ostatni weekend września w Szydłowie odbyło się pożegnanie lata. W programie imprezy był m.in. turniej siatkówki, pokaz sztuczek cyrkowych, teatr ognia oraz koncert. W turnieju siatkówki zwyciężyła drużyna z Dolaszewa. Dnia 30 września w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbyła się gala wręczenia stypendiów wójta gminy Szydłowo. Przyznano wyróżnienia w kategoriach: stypendium naukowe, stypendium przedmiotowe, stypendium artystyczne, stypendium sportowe
oraz za najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Wyróżnienia z rąk wójta Tobiasza Wiesiołka odebrało 44 utalentowanych młodych ludzi. Tytuł najlepszego z najlepszych trafił do Natalii Trzeciak. Te wyróżnienia dały mi taką większą pewność siebie, chęć do czynienia dawania sobie większych celów i więcej nauki, co pewnie mi się przyda, ponieważ jestem teraz w liceum w pierwszej klasie. Wcześniej chodziłam do zespołu szkół imienia Janusza Korczaka w Szydłowie i atmosfera tam była bardzo świetna, nauczyciele i przygotowanie samo do egzaminu, to jakie wyniki osiągnęłam, to może być tym pokazać, co oni potrafią i gdybym miała wybierać szkołę, to na pewno bym wybrała tu w Szydłowie, bo można dużo zyskać chodząc tam. Szanowni stypendyści, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam gratuluję wielkiego sukcesu. Jesteście liderami w naszych placówek oświatowych, naszych szkół. Jesteście przykładem tego, że jak się chce, to można, także chylę się przed Państwem i życzę Wam tego, żebyście właśnie zostawali tymi doktorami, inżynierami, naukowcami, malarzami, artystami, sportowcami, nawet olimpijczykami, bo przecież nasi absolwenci właśnie takie różne osiągają, a na pewno macie wielki potencjał, żeby to zrobić. Gratuluję rodzicom, gratuluję nauczycielom, gratuluję samorządowcom za to, że wspólnie wszyscy razem mogliśmy dojść do tego miejsca. Piękna gala, która jest właśnie wielkim ukłonem w stronę naszych młodych adeptów edukacji. Wszystkiego dobrego i idźcie na szczyt. 8 października w Szydłowie odbyły się powiatowe manewry ratownictwa medycznego, w których uczestniczyło 17 jednostek ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej z powiatu pilskiego. Każda z jednostek brała udział w 4 scenach symulujących różne zdarzenia wymagające pomocy medycznej. Każda z jednostek, która przybędzie, musi zaliczyć akcję taką właśnie przy każdej ze scenek, przy której również stoi koordynator medyczny nadzorujący te ćwiczenia. Są to takie ćwiczenia w formie warsztatów. Takie warsztaty są organizowane po to, aby strażacy, ponieważ mają recertyfikację i kursy KPP, kwalifikowanej pierwszej pomocy, utrwalali sobie te wiadomości z ratownictwa medycznego, ćwiczyli po prostu to, gdzie zderzają się z tymi akcjami codziennymi, do których wyjeżdżają. Ćwiczenia takie organizowane są co roku praktycznie i należałoby tutaj wspomnieć i podziękować bardzo serdecznie samorządom właśnie tutaj w naszym przypadku naszym urzędnikom gminy Szydłowo, tutaj panu wójtowi, również pan starosta, który zaangażował się w tą akcję i też zawsze wspiera nas podczas takich dużych ćwiczeń. 2 największe placówki szkolne naszej gminy skorzystały z rządowego programu Posiłek w szkole i w domu. Zarówno szkoła w Szydłowie, jak i Starej Łubiance otrzymały dofinansowanie w wysokości niemal 80 000 złotych. Szkoły przeznaczyły te środki na wyposażenie swoich kuchni oraz stołówek w nowoczesny sprzęt. Program modernizacji kuchni i stołówek szkolnych to szansa, aby w takich miejscach jak tutaj, w Starej Łubiance czy w Szydłowie, dzieci mogły jeść w komfortowych i przyjaznych warunkach. Koło Gospodyń Wiejskich Kobiety z Ikrą z Krzatusz zdobyło 2. miejsce w festiwalu kół gospodyń wiejskich Polska od kuchni. Finał konkursu odbył się 25 września na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wystartowaliśmy tam z potrawą kapłon na słodko według przepisu z 1683 roku. To się charakteryzuje, jest to smak słodki, z oliwkami, z cebulką, z dodatkiem szafranu, migdały, rodzynki, zasładzane miodem. No i ta główna potrawa, pieczony kapłon, podlewany winem i cynamonem. Pierwszy etap konkursu odbył się na poziomie wojewódzkim, gdzie Kobiety z Ikrą zajęły 1. miejsce. Po etapie w Swarzędzu już z zupełnie innym nastawieniem jechaliśmy na PGM Narodowy. Czuliśmy, że z tym produktem i z tą potrawą jesteśmy w stanie zwojować wiele, no i udało się, zdobyliśmy 2. miejsce. Startowało 31 kół gospodyń wiejskich, tak, z każdego województwa 2. No i to było taki ogromny sukces dla nas, nie? Ogólnopolskie konkursie kulinarnym zająć 2. miejsce. Kobiety z Ikrą to znaczy kobiety pełne werwy i kobiety, które nie boją się działać, podejmować ryzyka i no takie rządzące, że tak powiem. I to się właśnie
w naszym kole przebija bardzo często, że one bardzo chętnie uczestniczą, nie boją się wyzwań, dlatego ta nazwa jest jak najbardziej adekwatna do tego. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia.